Kod na grę otrzymałem od Microsoft Polska, jednak nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie padające w tej recenzji należą wyłącznie do mnie. 5 lat temu zasiadłem do niepozornej gry Hellblade: Senua's Sacrifice. Tytuł zrobił na mnie spore wrażenie pod kątem opowiadanej historii, jak i tego, co gra próbuje nam przekazać. Odnośnie samego gameplayu był, cóż, dość miałki, choć zagadki były ciekawe, to sama walka powtarzalna i dość nudna. Niemniej Hellblade pokazywał, z czym mierzą się osoby cierpiące na psychozę. Nie wiem, czy było to świetnie pokazane, czy nie, bo sam na taką przypadłość nie cierpię, ale gra powstawała we współpracy z ludźmi, którzy z takim problemem się borykają. Gra okazała się o wiele lepszym medium niż film, aby pokazać ten problem. Ten był w zasadzie ledwo liźnięty i nie chodzi mi o to, że jest tutaj szersze spektrum, ale o to, że my jako gracze, jeśli gra nas znudzi, zmęczy, po prostu wyłączamy konsolę i wracamy do swoich zajęć. Osoba chora pozostaje z tym problemem na lata, a czasami do końca życia, nie mając możliwości wyłączenia problemu. To dawało mi do myślenia, a Hellblade nadal uważam za bardzo ważną grę, która zwróciła uwagę na dość poważny problem i umiała go dobrze przekazać. Minęło 6 lat i Hellblade powraca. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Hellblade 2 Senua's Saga w wersji na Xboxa. Zapraszam. Oczekiwałem Hellblade'a 2 nie raz i nie dwa wspominałem o tym w swoich materiałach. Niestety gra nie jest tym, czego się spodziewałem, ale na początek postawię pewną tezę, która wydaje mi się, że w wielu miejscach ogrywania tytułu jest dość prawdopodobna. W momencie, kiedy Microsoft padł w szaleństwo zwolnień i zamykania kolejnych deweloperów, Hellblade'owi 2 potężnie przycięto budżet, przez co Ninja Theory nie do końca dało nam grę, którą początkowo planowano. Postaram się w trakcie tej recenzji do tej tezy wracać. Aha, i jeszcze jedna informacja. Po Alanie Wake'u 2, Hellblade 2 to kolejny tytuł, który wyszedł jedynie w wersji cyfrowej. A szkoda. Historia ponownie skupia się na Senule, która z jakiegoś powodu została pojmana i na statku pełnym niewolników płynie w niewiadomym kierunku. Zastaje ich sztorm i statek rozbija się o brzeg, a Senua uchodzi z katastrofy z życiem. Niegościnna kraina, na której wylądowała, jest nękana przez gigantów i draugrów. Dziewczyna postanawia pomóc mieszkańcom, poznając nowych sojuszników, którzy wspomogą ją w walce. Historia jest z początku ciekawa, to na pewno, ale od trailera, w którym pokazano walkę z gigantem, zastanawiałem się, jak to wyjaśnią, bo zakładam, znając część pierwszą, że to wszystko dzieje się w głowie dziewczyny, że jest to projekcja umysłu na to, co jest w rzeczywistości. Jednak trailer z gigantem spowodował, że zacząłem się zastanawiać, na co ta projekcja mogłaby być nałożona. Zwłaszcza, że tych gigantów nie widzi sama Senua, ale i jej sojusznicy, jak i inni ludzie, którzy z nimi walczą. Niestety gra nie sili się na wyjaśnienia, znaczy jest podstawowe, które mówi, że to nieprawda, ale czy to była projekcja, czy monstrualne urojenia, pozostaje już w naszych domysłach. Jak wspomniałem, wydaje mi się, że gra miała być o wiele bardziej rozbudowana. Dlaczego tak myślę? Zacznijmy od tego, że ukończyłem grę w 7 godzin, przy czym naprawdę obwąchiwałem ściany. 7 godzin to bardzo niewiele, ale podobnie jak część pierwsza. Podczas rozgrywki do pokonania gigantów będziemy mieć dwóch. Jeden jest gigantem ognia, drugi wody. I nasuwa się pytanie, czy nie powinno być ich 4. Przed pierwszym gigantem gra dość powoli zbliża się do celu, by potem przeskoczyć na sprint, lecieć na łeb na szyję do drugiego i do końca historii. Miałem tutaj potężne wrażenie, że coś za szybko, że coś pominięto i czegoś brakuje, ale może to tylko ja i projekcja mojego umysłu. Gra prowadzi historię w sposób, jakiego nie powstydziłyby się hollywoodzkie filmy. Najazdy na twarz, pokazywanie emocji, budowanie napięcia, dziwne przejścia pomiędzy scenami, jest tutaj włożony kawał roboty, abyśmy mieli wrażenie, że to wyreżyserowany film, w którym bierzemy udział. No właśnie, film, w którym bierzemy udział. To bardzo trafne według mnie spostrzeżenie. Podobnie jak poprzednio, gra jest tytułem narracyjnym. Owszem, jest walka, ale ta jest bardzo prymitywna. Dodam, że podczas całej rozgrywki zginąłem może ze 2 razy, więc poziom trudności również mocno stonowano. Wszystko podlega tutaj filmowej narracji, nawet walka, ciosy wykończeniowe, to wszystko wygląda wspaniale i pięknie, ale po zakończonej rozgrywce zastanawiałem się, co ja w tej grze takiego robiłem poza bieganiem po turboliniowych lokacjach i rozwiązywaniu kilku banalnych zagadek, bo niestety samej rozgrywki jest tutaj mało, nawet wspomniana walka zwyczajnie nudzi. Pokonywanie przeciwników jeden po drugim było jak dla mnie za długie i pewnie
dorzucono tych przeciwników więcej po to, aby wydłużyć i tak niezbyt rozbudowaną rozgrywkę. Wspomniałem, że gra to symulator biegania. Tak, można przebiec przez lokacje na sprincie, bo droga jest w zasadzie jedna, a każde odstępstwo od głównego szlaku kończy się zazwyczaj znalezieniem jakiegoś sekretu. Nie mam nic przeciwko liniowości, bo dzięki temu akcja jest prowadzona w odpowiednim tempie, ale po 7 godzinach oglądając napisy końcowe, pytałem sam siebie, czy to już? To wszystko, co gra miała mi do przekazania? W zasadzie, co chciała mi przekazać? Jakie było clue całości? Potem zadałem sobie pytanie, czy chciałbym do gry wrócić, aby ukończyć ją jeszcze raz. No niestety nie bardzo, bo trochę nie było po co. Oryginalnego Hellblade'a kończyłem 3 razy i mam chęć zagrać kolejny, więc coś tutaj nie do końca zagrało. Senui towarzyszą ponownie furie, czyli głosy w jej głowie. Wcześniej, jak i teraz, to potężny motyw. Normalnie byśmy nazwali to intuicją, ale dziewczyna męczy się z głosami szepczącymi jej do ucha, które zdają się wypowiadać jej myśli. To doskonały motyw. Ponownie głosy komentują to, co widzi Senua, zwracają naszą uwagę na detale świata. Świetna robota. Wyjątkowo dobrze wypadł głos ojca dziewczyny. Głęboki, ciężki, od którego przechodziły mnie ciary po plecach. Zrealizowano to ponownie wzorowo. Deweloperzy zachęcają do grania na słuchawkach i w mojej opinii to bardzo dobry pomysł. Grając na głośnikach niestety tracimy sporo i na pewno nie mamy pełnego doświadczenia. Dlatego słuchawki, jak dla mnie, to mus. Kolejnym fantastycznym elementem są omamy wzrokowe. Te zrealizowano jako znajdźki. Czasami idziemy przez lokację i widzimy, że w skałach jest twarz. Jeśli skupimy się na danym fragmencie, otworzy się sekretne przejście, a twarz okaże się omamem perspektywy. Uwielbiam te momenty, bo są niezwykle sprawnie zrealizowane. Za kamiennymi twarzami znajdziemy drzewka, które opowiedzą nam pewną historię, jak i również powróciły znane wcześniej totemy. Szkoda, że z tych technik gra korzysta bardzo rzadko, aby nie powiedzieć w ogóle poza sekretami. Był tutaj spory potencjał wspomnianej wcześniej projekcji. Gra jako tytuł narracyjny wpada też w pewną pułapkę. Symulatory biegania czy chodzenia są ok, jeśli coraz to doświadczamy nowych lokacji. Hellblade, choć stara się nas czasami zaskoczyć pewnymi miejscówkami, nie oferuje nic, czego byśmy wcześniej nie widzieli. Dużo tutaj biegania po pustych miejscówkach, które pokrywa morze skała. W pewnym momencie daje nam segment, gdzie chodzimy w całkowitej ciemności w jaskiniach. Jest to za długie i również tutaj miałem wrażenie, że zrobiono to na szybko, bo gra ewidentnie wytraca tu tempo i zwyczajnie męczy i nuży. Ale Hellblade 2 to też zagadki, bawienie się perspektywą, aby ujrzeć określony znak, czy uruchamianie portali poprzez umieszczenie w nich kamienia. Zagadki niestety są wyjątkowo banalne, bardzo często również liniowe, więc tak skonstruowane, że nie można ich źle przejść. Chyba najwięcej czasu spędziłem na poszukiwaniu znaków, ale stwierdzenie więcej czasu w tytule narracyjnym, który zajął mi 7 godzin, no nie jest tutaj zbytnią zaletą. Nie podobało mi się też zakończenie. Jest totalnie nijakie. Nie wyjaśnia, czy historia, której doświadczyliśmy, zdarzyła się faktycznie, czy tylko Senua je sobie wymyśliła, choć samo zakończenie pozwala snuć teorię, co faktycznie miało miejsce i spoko, jest to jak najbardziej na plus. Miałem też wrażenie, że Microsoft wiedział doskonale, że gra nie spełni oczekiwań, przynajmniej nie tak jak pierwsza odsłona, dlatego zapowiedział, że embargo spada w dniu premiery, aby uniknąć spoilerów. Tylko długi trailer z walką z gigantem jest w zasadzie prawie samą końcówką gry. Poza tym trochę nie wiem, co tu spoilerować, bo historia nie odkrywa przed nami jakiejś niesamowitej prawdy. Nie ma gigantycznego twistu na końcu, brakuje jakiegoś rozwiązania, potężnego liścia w japę, który wywróci wszystko do góry nogami. Wydaje mi się, że Ninja Theory nie do końca miało pomysł na sequel, albo zabrakło pieniędzy, aby ten pomysł wdrożyć i pokazać to, o co im chodziło. Sam osobiście skłaniam się raczej ku drugiej tezie. Po ukończeniu gry możemy zagrać w całość od nowa, tylko narracją zajmą się sojusznicy Senui. Poznamy historię z ich oczu, choć gra zupełnie się niczym nie różni od wersji podstawowej, zmienia się jedynie wokal prowadzący. Czy mocno to wpływa na rozgrywkę? Cóż, zrozumiemy intencje każdej z postaci i da nam to szerszy obraz całości, ale ponownie nie wywróci też historii do góry nogami. Oprawa oparta na silniku Unreal Engine wygląda cóż...
średnio. Znaczy mogłaby być piękna, ale lokacje, które odwiedzamy to pustkowia pełne skał i choć robi wrażenie ile poligonów na ekranie jest wyświetlane, bo faktycznie formacje skalne zdają się mieć absurdalną ilość detali, tylko trzeba się tym interesować. W ogólnym, szerszym obrazie to pustkowia, na których nie za wiele jest. Odstępstwa jak las czy początek gry są jak hausty świeżego powietrza, bo miejscami gra nawet lokacjami potrafi znudzić i zmęczyć. Natomiast to, czym gra wygrywa, to główną bohaterką. Jej mimika, pokazywane emocje, detale to najwyższa możliwa półka i nie wiem, czy jest inna gra, która by tak realistycznie pokazała postać. Mamy tutaj naprawdę coś, czego w grach jeszcze nie było. Spójrzcie na zbliżenie twarzy bohaterki, na jej dziąsła, zęby. No to zdecydowanie jedna z najlepiej oddanych postaci w grach wideo. Oczywiście gigantyczna zasługa też tutaj aktorki Meliny Jurgens, odtwarzającej rolę Senui. Takich postaci chciałoby się widzieć w grach więcej. Również nie mogę się doczepić do wspomnianej wcześniej reżyserii cutscenek. Kamera jest świetnie prowadzona i potrafi wydobyć z każdej sceny czy postaci to, co najważniejsze. Również dubbing jest na wysokim poziomie. Warstwa audio jest bez zarzutu i granie na słuchawkach, gdy odzywa się ojciec Senui, potrafi postawić włosy na klacie. Gra posiada też spolszczenie kinowe. Jeśli czytacie, musicie nauczyć się podzielności uwagi, bo obok tradycyjnego tłumaczenia na środku ekranu mamy tłumaczone też głosy furii, które pojawiają się pod spodem z lewej lub prawej strony ekranu. Dlatego dobrze choć trochę znać angielski, bo czasami trudno się na tym wszystkim skupić, zwłaszcza, że obok śledzenia tekstów trzeba ogarnąć też to, co się dzieje na ekranie. Ale w sumie nie wyobrażam sobie, jak można by było to rozwiązać inaczej. Hellblade 2 Senua's Saga to gra, która trochę nie miała na siebie pomysłu. Niby próbuje ciągnąć to, co było w części pierwszej, ale ma się wrażenie, że jest to jakieś takie bezcelowe. Tam, gdzie wszystko się składało i dawało odczuć pełnię tragedii, tutaj gdzieś zanika. Owszem, pewne segmenty są o wiele bardziej epickie, ale nie wpływa to na bogactwo narracji i historii. To ozdobniki, które mają maskować ogólną miałkość całej gry. Nie zachwyca też walka, a i sama eksploracja jest dość biedna. Zagadki proste, w zasadzie przez grę można przebiec truchtem i skrócić czas rozgrywki o połowę. Ja jeszcze stawiałem sobie za cel szukanie znajdziek i dość szczegółowe wąchanie ścian, ale jeśli chcesz poznać historię, która w mojej opinii też nie zachwyca, przynajmniej nie tak jak w części pierwszej, to grę ukończysz pomiędzy obiadem a kolacją i jeszcze zjesz sobie spokojnie w międzyczasie podwieczorek. Nie wiem, czy był potencjał w sequelu. Myślę, że to, co chciała gra przekazać, zostało już przekazane w części pierwszej. Tutaj to trochę takie odcinanie kuponów i próba prześlizgnięcia się po tym, co udało się wcześniej, ale niestety gracz świadomy chce od sequela więcej, lepiej i mocniej, a tego gra nie dostarcza. Można powiedzieć, że wykonuje krok wstecz w opowiadaniu złożonej historii, a i gameplayowo przez ostatnie 6 lat gra nie wykonała nawet malutkiego kroczku w przód, bazując ciągle na tych samych pomysłach. Oczekiwałem więcej i spodziewałem się więcej, ale jak mówiłem na samym początku, wierzę w moją tezę i Hellblade 2 miał być zupełnie inny niż to, co finalnie dostaliśmy. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.